Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w szkole średniej w Krakowie. Codziennie uczę młodzież gramatyki i słownictwa. Najbardziej lubię rozmawiać z uczniami. Niektórzy uczniowie bardzo lubią angielski, a inni wolą matematykę. Czasami uczniowie boją się mówić po angielsku. Na moich lekcjach jest przyjemna atmosfera. Po pracy często przygotowuję nowe materiały dla uczniów. W domu oglądam filmy i seriale po angielsku. Lubię swoją pracę, bo daje mi dużo satysfakcji. Pracuję jako lekarz w dużym szpitalu. Każdego dnia przyjmuję wielu pacjentów. Jedni mają gorączkę, a inni skarżą się na ból brzucha albo głowy. Najpierw zadaję kilka pytań, a potem robię badanie. Czasem muszę też wysłać pacjenta na dodatkowe testy. W szpitalu nigdy nie ma nudy, bo ciągle coś się dzieje. Najtrudniejsze są długie dyżury i praca w nocy. Mimo zmęczenia staram się być miły i spokojny. Po pracy najchętniej wracam do domu i odpoczywam. Lubię pomagać ludziom, dlatego wybrałem ten zawód. Od 5 lat pracuję jako taksówkarz. Najczęściej jeżdżę po Warszawie, ale czasami kursy są dużo dłuższe. Pierwszych klientów zabieram zwykle bardzo wcześnie rano. Jedni jadą do pracy, inni na lotnisko albo na imprezę. W tym zawodzie trzeba dobrze znać miasto i umieć szybko reagować. Czasami pasażerowie są bardzo rozmowni, a czasami przez całą drogę siedzą cicho. Najgorsze są korki, szczególnie w piątkowe popołudnia. W samochodzie często słucham radia albo podcastów. Dzięki tej pracy codziennie spotykam nowych ludzi. Nigdy nie wiem, jak będzie wyglądał mój dzień i chyba właśnie to lubię najbardziej. Pracuję jako kasjer w dużym supermarkecie. Mój dzień zaczyna się o 7 rano. Najpierw sprawdzam kasę i przygotowuję stanowisko do pracy. Później przez wiele godzin obsługuję klientów. Niektórzy płacą kartą, a inni nadal wolą gotówkę. Czasami ktoś zapomni portfela albo pyta o promocję. W weekendy sklep jest pełny ludzi i robi się naprawdę głośno. Najbardziej lubię miłych klientów z poczuciem humoru. Po pracy często bolą mnie nogi od długiego stania. Mimo to lubię kontakt z ludźmi i nie narzekam na swoją pracę. Jestem kelnerem w małej restauracji nad morzem. Latem przychodzi tu bardzo dużo turystów. Moim zadaniem jest przyjmowanie zamówień
i podawanie jedzenia. Czasami klienci długo nie mogą zdecydować, co chcą zjeść. Muszę dobrze pamiętać zamówienia i szybko się poruszać. W piątki i soboty restauracja bywa tak pełna, że nie mam nawet chwili przerwy. Najbardziej lubię rozmawiać z ludźmi z różnych krajów. Niektórzy goście są bardzo mili i zostawiają napiwki. Po całym dniu pracy zwykle jestem kompletnie zmęczony. Mimo wszystko lubię tę atmosferę i chyba nie potrafiłbym pracować w biurze. Pracuję jako kurier i codziennie rozwożę paczki po mieście. Rano muszę najpierw załadować samochód. Niektóre paczki są małe i lekkie, ale czasami trafiają się też bardzo ciężkie. Każdego dnia odwiedzam kilkadziesiąt różnych adresów. Ludzie często pytają mnie, czy mogę przyjechać trochę później. Najwięcej pracy mam przed świętami i w czasie promocji internetowych. Czasami trudno znaleźć miejsce do zaparkowania. W pracy cały czas korzystam z telefonu i nawigacji. Wieczorem jestem zmęczony, ale lubię być w ruchu. Dzięki tej pracy dobrze poznałem całe miasto. Na razie traktuję tę pracę jako coś przejściowego. Pracuję jako pomocnik budowlany na dużej budowie. Każdego ranka wstaję bardzo wcześnie i jadę do pracy jeszcze przed 7:00. Najczęściej noszę materiały, sprzątam albo pomagam bardziej doświadczonym pracownikom. Czasami pracujemy na zewnątrz przez cały dzień, nawet kiedy jest zimno. Na budowie trzeba uważać i zawsze nosić kask. Po kilku godzinach pracy człowiek jest cały brudny i zmęczony. W przerwie zwykle pijemy kawę i jemy kanapki. Nie jest to łatwa praca, ale można się dużo nauczyć. Dzięki tej pracy potrafię już zrobić kilka prostych rzeczy przy remoncie. Mam nadzieję, że w przyszłości zostanę prawdziwym fachowcem. Pracuję jako tłumacz i najczęściej tłumaczę teksty z angielskiego na polski. Nie chodzę do biura, bo pracuję z domu. Czasami tłumaczę artykuły, a czasami napisy do filmów albo dokumenty. W tej pracy trzeba dobrze znać język i zwracać uwagę na szczegóły. Niektóre słowa trudno przetłumaczyć dosłownie. Kiedy jestem zmęczony, robię sobie krótką przerwę i idę na spacer. Lubię tę pracę, ponieważ mogę codziennie uczyć się czegoś nowego. Najwięcej czasu spędzam przy komputerze i z kubkiem kawy obok. Czasami klienci chcą, żeby wszystko było gotowe na ostatnią chwilę. Mimo stresu cieszę się, że mogę pracować z językami. Jestem programistą i tworzę strony internetowe. Większość dnia spędzam przed komputerem. Pracuję głównie z domu, ale czasami spotykam się z zespołem w biurze. Najpierw piszę kod, a później sprawdzam,
czy wszystko działa poprawnie. Czasem jeden mały błąd potrafi zepsuć cały program. W tej pracy trzeba być cierpliwym i lubić rozwiązywać problemy. Kiedy mam przerwę, zwykle robię sobie kawę albo wychodzę na krótki spacer. Moi znajomi często myślą, że programiści cały czas dużo zarabiają i grają w gry. Po pracy staram się mniej patrzeć w ekran i trochę odpocząć od technologii. Lubię programowanie, bo daje mi dużą swobodę i możliwość ciągłego rozwoju. Pracuję jako fizjoterapeuta w prywatnej klinice. Na co dzień pomagam ludziom z bólem pleców, nóg i szyi. Wielu pacjentów trafia do mnie po kontuzjach albo operacjach. Najpierw rozmawiam z pacjentem, a potem pokazuję odpowiednie ćwiczenia. Niektórzy regularnie ćwiczą w domu, a inni szybko się poddają. W tej pracy ważna jest cierpliwość i dobry kontakt z ludźmi. Czasami cały dzień spędzam na nogach i wieczorem jestem bardzo zmęczony. Najbardziej lubię moment, kiedy pacjent zaczyna czuć się lepiej. Po pracy często sam chodzę na siłownię albo się rozciągam. To wymagający zawód, ale daje mi dużo satysfakcji. Pracuję jako pracownik rolny na wsi niedaleko Lublina. Moja praca zależy od pogody i pory roku. Latem często pracujemy od samego rana, zanim zrobi się bardzo gorąco. Zajmuję się głównie zbieraniem warzyw i owoców. Czasami trzeba też naprawić coś w gospodarstwie albo pomóc przy maszynach. Praca na polu bywa ciężka, szczególnie po deszczu. Wieczorem jestem tak zmęczony, że szybko zasypiam. Mimo to lubię świeże powietrze i spokojne życie na wsi. W mieście chyba nie potrafiłbym żyć na stałe. Najbardziej cieszę się wtedy, kiedy zbiory są naprawdę udane. Od kilku lat prowadzę własny biznes. Nie pracuję dla nikogo i sam organizuję sobie dzień. Czasami mam bardzo dużo pracy, a czasami jest trochę spokojniej. Najwięcej czasu spędzam przy komputerze i telefonie. Muszę kontaktować się z klientami i pilnować różnych terminów. Prowadzenie firmy daje dużą swobodę, ale też sporo stresu. Kiedy pojawiają się problemy, sam muszę znaleźć rozwiązanie. Nie zawsze łatwo oddzielić pracę od życia prywatnego. Mimo trudności lubię pracować na własnych zasadach. Mam nadzieję, że w przyszłości moja firma będzie jeszcze bardziej się rozwijać. Jestem emerytem i od kilku lat nie pracuję zawodowo. Wcześniej przez ponad 30 lat pracowałem jako kierowca autobusu. Teraz mam więcej czasu na odpoczynek i swoje hobby. Rano zwykle piję spokojnie kawę i oglądam wiadomości. Kiedy jest ładna pogoda, często chodzę na spacery
albo pracuję w ogrodzie. Kilka razy w tygodniu spotykam się też ze znajomymi. Czasami opiekuję się wnukami, kiedy ich rodzice są w pracy. Nie tęsknię za stresem i wczesnym wstawaniem. Najbardziej lubię spokojne dni bez pośpiechu. Na emeryturze w końcu mam czas robić rzeczy, na które wcześniej brakowało mi czasu. Od kilku miesięcy jestem bezrobotny i szukam nowej pracy. Codziennie przeglądam ogłoszenia w internecie i wysyłam swoje CV. Niektóre firmy odpisują bardzo szybko, ale wiele nie odpowiada wcale. Czasami chodzę też na rozmowy kwalifikacyjne. Najtrudniejsze jest to, że człowiek ciągle się stresuje i dużo myśli o przyszłości. Staram się jednak nie siedzieć cały dzień w domu. Żeby poprawić sobie humor, chodzę na spacery albo spotykam się ze znajomymi. W wolnym czasie uczę się też nowych rzeczy i oglądam kursy online. Mam nadzieję, że wkrótce znajdę coś ciekawego. Na razie próbuję być cierpliwy i się nie poddawać. Jestem studentem i mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu z 2 kolegami. W tygodniu mam dużo zajęć na uczelni i często wracam do domu późnym wieczorem. Żeby trochę dorobić, udzielam korepetycji z angielskiego. Najczęściej uczę dzieci i nastolatków. Niektórzy uczniowie potrzebują pomocy z gramatyką, a inni chcą po prostu więcej mówić. Lubię takie zajęcia, bo atmosfera jest zwykle dużo spokojniejsza niż w szkole. Dzięki korepetycjom mam własne pieniądze na jedzenie, rachunki i małe przyjemności. Czasami trudno połączyć naukę, pracę i życie prywatne. W weekendy staram się trochę odpocząć albo spotkać ze znajomymi. Mam nadzieję, że po studiach znajdę dobrze płatną pracę. Od kilku lat prowadzę kanał na YouTubie. Nagrywam filmy związane z codziennym życiem w Polsce. Przygotowanie jednego materiału zajmuje mi czasem kilka godzin. Najpierw muszę wszystko nagrać, a później zmontować film i dodać napisy. Część osób myśli, że bycie YouTuberem to łatwa praca, ale w rzeczywistości wymaga dużo cierpliwości. Czasami długo zastanawiam się, jaki temat zainteresuje widzów najbardziej. Najbardziej lubię czytać komentarze od ludzi z różnych krajów. Dzięki internetowi mogę poznać osoby, których normalnie nigdy bym nie spotkał. Nie każdy film odnosi sukces, więc trzeba nauczyć się nie poddawać. Mimo wszystko cieszę się, że mogę robić coś kreatywnego i po swojemu. Pracuję jako analityk biznesowy w dużej firmie technologicznej. Moim zadaniem jest analizowanie danych i szukanie różnych problemów w firmie. Codziennie uczestniczę w wielu spotkaniach i rozmawiam z różnymi działami. Często przygotowuję raporty i prezentacje dla menedżerów.
W tej pracy trzeba dobrze organizować czas i zwracać uwagę na szczegóły. Niektóre projekty są bardzo ciekawe, ale bywają też stresujące momenty. Najtrudniej jest wtedy, kiedy trzeba podjąć ważną decyzję w krótkim czasie. Większość dnia spędzam przy komputerze, dlatego po pracy staram się więcej ruszać. Lubię pracować z danymi i szukać praktycznych rozwiązań. Ten zawód daje mi poczucie rozwoju. Pracuję jako fryzjer w małym salonie w centrum miasta. Każdego dnia spotykam wielu różnych ludzi. Jedni chcą tylko lekko skrócić włosy, a inni marzą o dużej zmianie. Podczas pracy często rozmawiam z klientami o codziennym życiu. Niektórzy opowiadają mi o swoich problemach i planach. W salonie przez cały dzień słychać suszarki, muzykę i rozmowy. Najwięcej pracy mamy zwykle przed świętami i wakacjami. Czasami po kilku godzinach bolą mnie plecy i ręce. Lubię jednak moment, kiedy klient patrzy w lustro i się uśmiecha. To kreatywna praca, dlatego trudno mi się w niej nudzić. Jestem policjantem i pracuję w dużym mieście. Każdy dzień wygląda trochę inaczej, dlatego w tej pracy trudno się nudzić. Czasami patroluję ulice, a czasami zajmuję się dokumentami na komisariacie. Ludzie dzwonią na policję z bardzo różnych powodów. Niektóre sytuacje są spokojne, ale zdarzają się też niebezpieczne momenty. W tej pracy trzeba być opanowanym i szybko podejmować decyzje. Najtrudniejsze są nocne zmiany i praca w weekendy. Po służbie często jestem zmęczony i marzę tylko o odpoczynku. Mimo stresu lubię pomagać ludziom i dbać o bezpieczeństwo. Moi znajomi mówią, że dzięki tej pracy mam dużo ciekawych historii do opowiadania. Pracuję jako menedżer w międzynarodowej korporacji. Mój kalendarz jest zwykle pełny spotkań i różnych obowiązków. Każdego dnia współpracuję z ludźmi z wielu działów. Często muszę podejmować decyzje, które wpływają na cały zespół. Dużą część czasu spędzam na rozmowach, planowaniu i rozwiązywaniu problemów. Nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem, dlatego trzeba być elastycznym. Czasami dostaję wiadomości i telefony nawet po godzinach pracy. Najbardziej lubię pracować nad nowymi projektami i obserwować ich rozwój. Dobra atmosfera w zespole jest dla mnie bardzo ważna. To odpowiedzialna praca, ale daje mi dużo satysfakcji i możliwości rozwoju. Pracuję jako górnik w kopalni węgla na Śląsku. Mój dzień zaczyna się bardzo wcześnie rano. Razem z innymi górnikami zjeżdżam windą głęboko pod ziemię. W kopalni jest ciemno, głośno i bardzo ciepło. Podczas pracy zawsze muszę nosić kask i specjalne ubranie. To ciężki zawód, który wymaga siły i ostrożności. Najtrudniejsze są długie godziny spędzone pod ziemią. Po pracy często jestem zmęczony
i cały brudny od pyłu. Mimo to jestem dumny ze swojej pracy i tradycji górniczych. Na Śląsku wiele rodzin ma kogoś, kto pracował albo nadal pracuje w kopalni.